Ile razy w życiu słyszałaś lub słyszałeś: bądź silny, nie masz się, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić, weź się ogarnij. I tego typu przekazy, a ile razy je sobie sama lub sam powtarzałeś, nie? Jeżeli to gdzieś wybrzmiewa znajomo, to ja ci mówię, zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się, bo to jest bardzo ważna kwestia do przemyślenia. Cóż to za siłę na sobie wymuszasz? Albo ktoś inny na tobie wymusza. Cóż to jest i z jakim kosztem? W dzisiejszym filmie opowiem ci o tym, że to jest siła w wydaniu toksycznym. Że to jest tak, że faktycznie można wymagać od siebie zbyt dużej siły. Tak jak we wszystkim można przesadzić, więc dlaczego niby nie można byłoby przesadzić w tym, no nie? No i tak często jest. I właśnie tak często się dzieje. W dzisiejszym filmie opowiem ci tak. Opowiem ci, co to się dzieje, czyli właściwie na czym polega toksyczność takiej postawy, bo ja muszę być zawsze silna albo silny. Opowiem ci o tym, skąd to się bierze. W ogóle dlaczego to tak jest, że coś takiego nam się uruchamia. Opowiem ci też o kosztach, bo to nie jest za darmo, a dlatego, że te koszty są tak wielkie, jak zresztą zobaczysz, to podpowiem ci potem jeszcze 3 sposoby na to, jak zrzucić z siebie tą wielką, ciężką zbroję pod tytułem: ach, jaka to ja jestem silna zawsze i wszędzie. I dlaczego to jest ważne? Więc przejdźmy sobie do samego początku. Zacznijmy od początku, czyli od tego, z czym właściwie mamy do czynienia. Nie? Bo oczywiście dobrze jest być silną osobą. Dobrze jest być, tak jak to z angielskiego się teraz mówi, resilientną, czyli osobą, czyli kimś, kto charakteryzuje się odpornością psychiczną. Czyli tą taką palmą, co to się tak bardzo wygina na wietrze, jakkolwiek by ten wiatr mocno nie wiał, ale ona się nie złamie, tak? No super, to jest bardzo fajne, to jest bardzo zdrowe i pomocne. Przydaje się w życiu, ale ta siła, o której dzisiaj mówimy w tym takim toksycznym wydaniu, wymaga od tej palmy, żeby ona stała na baczność, cokolwiek by się nie działo i żeby jeszcze mówiła, że wszystko jest cudownie, dam radę. No i właśnie to jest pierwsza charakterystyka siły w toksycznym wydaniu. Tłumienie emocji. To jest bardzo kluczowy składnik, jeżeli jesteś gdzieś tą osobą, która mówi sobie lub wzięła z zewnątrz taki przekaz mocno do siebie: ja muszę być silna. To oznacza, że często tłumisz w sobie emocje. To oznacza, że w ogóle być może nie zwracasz uwagi na to, co czujesz. A po drugie, jeżeli tylko poczujesz coś innego niż radość, no to wszystko według ciebie nadaje się do wyrzucenia przez okno i nie wolno ci tego okazywać. Co więcej, być może nawet nie wolno ci tego odczuwać. Dlaczego? Bo z tej perspektywy toksycznej siły pojmujesz to jako słabość. Czyli jeżeli masz problem, jeżeli doświadczyłaś straty, no to usiąść i sobie popłakać nad tą stratą, to znaczy, że jesteś słaba. A że wszystko w tej toksycznym pojęciu siły rozgrywa się na zasadzie: no albo jesteś słaba, albo jesteś silna. I koniec, kropka. Tutaj nie ma innej opcji. To jest A lub B. Jedno lub drugie, zero-jedynkowe, czarno-białe. No to skoro emocje to jest słabość, no to ty oczywiście, że wybierasz siłę. I podczas gdy nie mamy na to wpływu, jakie emocje nami targają i się w nas pojawiają, no to ty mówisz sobie: nie, ja to zepchnę do piwnicy. I tak sobie spychasz. I to jest pierwsza kluczowy element siły w toksycznym wydaniu. Kolejna jest to, że w ogóle zapominasz o swoich potrzebach. No skoro bardzo często emocje mówią nam o potrzebach, ty je w ogóle wygoniłaś gdzieś bardzo głęboko i daleko, no to jakim cudem masz się łączyć ze swoimi potrzebami? Na podobnej też zasadzie zresztą niektórzy właśnie ci tacy bardzo, bardzo silni, hardzi, widzą potrzeby. Emocje to jest słabość, ale i potrzeby to też słabość. Czyli jeżeli w tym wielkim maratonie, jakim jest nasze życie, masz taki moment, kiedy mówisz sobie: ja potrzebuję się zatrzymać.
Ja potrzebuję usiąść na brzegu tej rzeki i na chwilę nie płynąć z tym nurtem albo pod prąd, w ogóle, ale posiedzieć na brzegu i zjeść sobie jabłko. To widzisz jako słabość. Tą potrzebę widzisz jako słabość, co to znaczy, że po prostu z niej absolutnie rezygnujesz, w ogóle nie pozwalasz sobie na to. Podobnie jak kolejna rzecz, na którą sobie nie pozwalają osoby tak bardzo wymuszające na sobie siłę, to jest wrażliwość. Czyli to, że coś cię wzruszy, to, że gdzieś coś przeżyjesz, to, że w jedną czy w drugą stronę, czy to będzie bardzo duża radość, która gdzieś wykracza poza normę. Pytanie, kto pisał te normy i gdzie one są, ale nadal wykracza w twoim pojęciu. Czy to mówimy o jakimś wzruszeniu na zasadzie może smutku, może przerażenia, czyli generalnie wrażliwość. I to znowu jest słabość. To znowu wpada do szufladki z napisem nie mogę. Nie mogę sobie na to pozwolić, to jest słabość, nie, wykluczam. W związku z powyższymi punktami pojawia się oczywiście maska. Skoro nie mogę pokazać uczuć, nie mogę się przyznać do swoich potrzeb, nie mogę okazać wrażliwości, czułości, jakiegoś takiego wyczulenia na coś, to nakładam maskę w postaci wszystko jest okej. Nie? Taki uśmiech. I taki tak zwany Pan Am smile, czyli ten uśmiech stewardess w liniach lotniczych już nieistniejących Pan Am, który był właśnie taki wymuszany od nich, cokolwiek by się nie działo, tak? Tam ten samolot leci wprost na górę, ale nie, wszystko jest okej. I to jest kolejny element. No i oczywiście przechodzimy do następnego, który nie może w ogóle zaistnieć bez tych pozostałych, a skoro ich nie ma, to i też kolejna rzecz, którą bardzo szybko, łatwo i nieustannie robią osoby super, mega wszechmocne, odporne na wszystko i giga silne, to jest proszenie o pomoc. To nie ma prawa w ogóle zaistnieć w takim świecie. Bo co? No bo ze wszystkim ja sobie sama muszę dać radę. A pomoc to jest co? Do szufladki z napisem słabość. Tego typu wydanie, tego typu mechanizmy i zjawisko to jest coś, co często nazywamy siłą, ale to nie jest żadna siła. Chcę ci dzisiejszym filmem pokazać, że to nie jest żadna siła. Dlatego, że coś, co jest siłą, coś, co jest mocą, dodaje ci energii. Czyni ciebie mocniejszym i czyni ciebie faktycznie silniejszym, spokojniejszym. Te rzeczy tego nie robią. Nie ma takiej ilości emocji i potrzeb, które byś z siebie wygoniła, żeby poczuć prawdziwą, autentyczną siłę. Nie. To tak po prostu nie działa, tak człowiek nie działa. A skoro to tak jest, to pytanie, dlaczego nam w ogóle przychodzi taki pomysł do głowy, żeby w tak tyraniczny sposób podchodzić do siebie? No, powodów nie brakuje. Zaczynając od tych bardzo wczesnych, czyli albo ktoś, coś, okoliczności sprawiły, że ty po prostu musiałaś być silna. W takim wydaniu. Czyli musiałaś tłumić emocje, bo nie były mile widziane. Musiałaś zapomnieć o swoich potrzebach, bo być może czyjeś zawsze były ważniejsze. Musiałaś zapomnieć o swojej wrażliwości i ją gdzieś zepchnąć na bardzo, bardzo niskie gdzieś tam piwnicę, bo nie było na to pozwolenia. Musiałaś sama sobie ze wszystkim radzić, ponieważ nie było nikogo, kogo można by było poprosić o pomoc. I musiałaś zrobić zawsze dobrą minę do złej gry, bo nie było przestrzeni na nic innego. Więc często to nie jest z wyboru, tylko często ja tak robię, bo tak musiałam. I to jest jeden powód. Znaczy nie jeden, ale wiele powodów. Oczywiście tutaj mówię o jakimś domu, rodzinnym, środowisku, w którym się wychowujemy, ale to nie musiało być aż tak dramatyczne. Czasami to jest tak, że po prostu brakuje nam wzorców. Czyli widzimy kogoś innego, kto być może od ciebie nie wymagał tego, ale wymagał tego od siebie. I już to wystarczy, bo ty nauczyłaś się,
mama, tata, ktokolwiek inny traktuje siebie w ten sposób, dużo od siebie wymaga, nigdy nie prosi o pomoc, zawsze wszystko jest na tym uśmiechu, to ja tak samo zrobię. Uczymy się przez modelowanie. Uczymy się poprzez to, że ja widzę, jak ktoś coś robi i zaczynam robić tak samo. I to tyle wystarczy. Dołóżmy do tego jeszcze społeczno-kulturowy aspekt, w którym jest olbrzymie pozwolenie na poświęcanie się. Na to, że tak, ja o sobie zapomnę, ty tutaj inni, czynienie dobra, altruizm i tak dalej. Posunięte absolutnie bez granic żadnych do punktów wypalenia, wyczerpania, przytłoczenia. Absolutnie. Gdzieś jest na to pozwolenie. O wiele dużo większe niż na pozwolenie na zaopiekowanie się sobą. Można by było powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to trochę się zmienia za pomocą przeróżnych treści, o wiele bardziej dostępnych, ale zauważ, z jakim zgrzytem to się spotyka nadal. Dlaczego? No bo nie ma pozwolenia na to. Czyli jest to pewien mechanizm obronny, taka siła. No do tego musimy doliczyć kwestię typu wstyd, czyli no to jest po prostu obezwładniający wstyd, jeżeli ja mam tak zrobić, ja mam inaczej niż inni zrobić. Jak to w ogóle to się krzyczy i kłóci. Do tego dołóżmy lęk, skrępowanie, zażenowanie, stres związany z zmianą trybu funkcjonowania, ewentualną zmianą, ale i także niskie poczucie własnej wartości. Czasami chcemy je zrekompensować bohaterstwem, nie? Takim ratownictwem innych i w ogóle. Czyli to fasadą. Czy tym uśmiechem. No i mamy, nie? To tyle wystarczy. Oczywiście powodów może być więcej, ale to tyle już wystarczy. To, co wymieniłam, to jest ogrom. Nie szukaj potem jeszcze, no dobra, ale dlaczego jeszcze? To wystarczy. To wystarczy i już jesteśmy w tym dołku, który sobie wykopaliśmy sami pod siebie. Pytanie, jakie są tego koszty? Wszelakie. Odpowiedź brzmi: zdrowotne, poprzez wyczerpanie, jakiekolwiek problemy z układem nerwowym, nerwowość, to często się tak nazywa. Emocjonalne, bo tak naprawdę nie wolno ci nic czuć. Poprzez zaniedbywanie siebie, zaniedbywanie swoich potrzeb, co prowadzi do przeróżnych konsekwencji. Od takich, że po prostu jest ci sama ze sobą źle, poprzez no niestety potrzeby fizyczne, zdrowotne, które są na szarym końcu, więc to ciało pokazuje, że nie domaga, bo jest po prostu za mało zadbane. Poprzez problemy relacyjne, czyli no, nie czujemy się dobrze w relacjach. Funkcjonujemy w tej masce takiego superbohatera, ale jakoś te relacje nam nie wychodzą. Jakoś to tak nie są takie, jak ja bym chciała, nie? Albo to potrzebowała. No i poprzez to, że gdzieś w byciu tym bohaterem czy bohaterką zupełnie już nie ma okazji i możliwości, czasu, przestrzeni na rozwój. To jest tryb przetrwania. A kiedy jesteś w takim survivalu, to nie myślisz o rozwoju. Nie ma na to miejsc, nie ma na to czasu. Nie będziesz malować obrazu lub śpiewać, kiedy trzęsie się ziemia. Kiedy trzęsie się ziemia, to trzeba się ratować. Na gwałt rety. I to jest właśnie ten tryb funkcjonowania, to jest ta siła. Znowu, kosztów jest więcej. To będzie się różnić od osoby do osoby, od życia do życia, ale są one gigantyczne. I dlatego warto się zatrzymać i pomyśleć, może jest coś, co warto by było zrobić w tej kwestii, a nie tylko na upartego iść dalej w tym samym kierunku. Dlaczego? Bo już szłam tyle czasu. No i z tych wszystkich innych pozostałych przyczyn. Tak, zdecydowanie warto się zatrzymać i zastanowić. Co mogę zrobić innego? Co może być bardziej pomocnego? Co pozwoli mi dać sobie spokój z tą maską, z tą zbroją, z tymi wszystkimi obostrzeniami i ograniczeniami, które tak wiele ciebie kosztują.
Za chwilę powiem Ci 3 rzeczy, które można zrobić, zwrócić na to uwagę, przepracować w sobie, w jakiś sposób to przetworzyć, przemielić. Od razu zaznaczam, że czasami to jest bardzo trudna praca do wykonania samemu, dlatego warto zaprosić kogoś, może przyjaciela, może znajomego, może kartkę papieru, a może masz ochotę skonsultować to ze mną 1 na 1. Zapraszam. Spotkania to jest coś, co jest w mojej ofercie. Przy okazji powiem, że tego typu treści, bardzo mocno tego typu treści, jak sobie odpuścić tą niezłomną siłę, która tak dużo kosztuje, no to jest bardzo często treść newslettera, który wysyłam raz w tygodniu w niedzielę wieczorem. To są te treści, tylko że w formie pisanej. Zapraszam. A my przechodzimy do punktu 1. Strategiczna słabość. Skoro twój wewnętrzny dialog mówi, że słabość to jest po prostu największe zło tego świata i trzeba wszelkim kosztem tego unikać, no to podejdźmy do sprawy powoli, spokojnie i malutkimi kroczkami. Czyli spójrzmy na coś, co ty nazywasz słabością, jako na pewien eksperyment i zamieńmy to na kształt strategicznej słabości. Bo wtedy, kiedy popełnisz błąd i on się wyleje, wszyscy się dowiedzą, to będzie po prostu dla ciebie koniec świata. Kiedy ktoś po tobie zobaczy, że przeżywasz emocje i masz takie coś, ojej, wszyscy o tym się dowiedzą, że ja mam dzisiaj gorszy dzień, to będzie koniec świata. Kolejny koniec świata, minęło 5 minut między jednym a drugim, nie? To za dużo, to nie tędy droga. Natomiast przyjmijmy sobie coś takiego, że specjalnie, z premedytacją i intencjonalnie wchodzisz w tą sprawę, którą ty nazywasz subiektywnie słabością, na kontrolowany sposób, na bezpieczny sposób, strategicznie, czyli wybierając odpowiednią osobę, miejsce, czas, przestrzeń, ale faktycznie na swoich zasadach, ale dla eksperymentu, ujawniasz coś, co w twoim słowniku osobistym jest słabością, czyli odkryłaś, że na przykład gdzieś popełniłaś jakiś błąd, nie wiem, w pracy, albo może w domu, z czymkolwiek, pomyliłaś się. Za pierwszy twój odruch, taki, który się pojawia, to jest absolutnie zatuszować, nic nie było, nie, wszystko jest okej. Bo gdybym się przyznała, to byłaby po prostu katastrofa, to wybierasz sobie zaufaną osobę, wybierasz sobie bezpieczną osobę, wybierasz sobie bezpieczny moment i wybierasz sobie bezpieczny kawałek tego błędu i mówisz, przyznajesz się. Czyli faktycznie wchodzisz w tą paszczę lwa. Tylko to nie musi być paszcza lwa, niech to będzie najpierw paszcza kota domowego. I co? No i patrzysz, co się dzieje. Jak zareagowała ta osoba? Czy faktycznie był koniec świata? Czy może to się jakoś inaczej rozegrało? Patrzysz, jak ty zareagowałeś. Patrzysz, co się z tobą dzieje. Czy to faktycznie jest doświadczenie nie do przejścia? Czy to faktycznie musi być zawsze hermetycznie zamknięte? Oraz jak poczułaś się? Jak się poczułeś? Co się stało z twoim napięciem wielkim, kiedy powiedziałaś, przyznałaś się do czegoś? Co się z nim zadziało? I może zaobserwujesz wiele różnych rzeczy, które będą nowe, które czasami będą niekomfortowe, zwłaszcza przy pierwszym razie, to tak może być, oczywiście, że tak, ale spróbuj siebie wprowadzić kilka razy, nie tylko raz, a raz spróbowałam i nie wyszło. Nie, to żaden argument. Spróbuj 10, 20 razy i zobacz, co z tego wyjdzie. Bo bardzo możliwe, że zauważysz, że czujesz się z tym lepiej niż są absolutnie ciągle noszoną tonową zbroją. Może zauważysz, że jest to pewnego typu wysiłek, ale jest to wysiłek rokujący, a nie wysiłek noszenia tej zbroi. Co więcej, może do ciebie dojść też po prostu za pomocą eksperymentu takie zjawisko, które istnieje w psychologii, jest ono stwierdzone, co na pewno też znasz, że osoby, które są w stanie powiedzieć o swoich błędach, osoby, które są w stanie pokazać swoją gafę, swoją niedoskonałość,
Takie osoby pojmujemy bardzo często jako bardziej kompetentne, jako bardziej na przykład spokojne, bo ona da radę sobie poradzić ze sobą i swoim momentem słabości, a nie robi fasadę, że nigdy nie ma momentów słabości. I tego typu osoby są pojmowane jako silne. No bo to jest właśnie siła. To jest siła. Popełniam coś, mi nie wyszło, mówię o tym, otwieram się, znoszę konsekwencje, a nie robię tym bardziej silny makijaż, żeby tego tylko nic nie było widać i nigdy się nic nie wydało. A tajemnica w środku rośnie. Pamiętaj, tajemnicami i sekretami karmi się wstyd. I to jest pierwszy krok. Przejdźmy do drugiego. Egoizm nieproszenia o pomoc. Kolejną rzeczą, z którą warto sobie zdać sprawę i naprawdę mocno się przegryźć, to jest to, co często te silne, toksycznie silne osoby twierdzą, że ja nie chcę prosić o pomoc, ja nie chcę nikomu zawracać głowy, bo właśnie to tym jest, zawracaniem głowy. Nie chcę się narzucać, nie? Że ja nie chcę nikomu tam robić problemu. Znasz te wyrażenia? Jeżeli cokolwiek to ci mówi, daj mi znać w komentarzu. Myślę, że coś zabrzmiało znajomo. No i teraz chcę ci przedstawić troszeczkę inny punkt widzenia. Bo wyobraź sobie, że to twoje nieproszenie o pomoc, czyli rzekome nie jestem problemem dla tej drugiej osoby, jest tak naprawdę olbrzymim problemem dla drugiej osoby. A zwłaszcza jeżeli drugą osobą jest osoba bezpieczna, spokojna, na której można polegać i której można zaufać. Czyli dokładnie dla tych osób, które są najbardziej chciane i wartościowe dla ciebie, które są najmilej widziane przez ciebie, to dla nich twoje nieproszenie o pomoc jest największym problemem. Jest wręcz bardzo egoistycznym podejściem. Bo zobacz, że w tym momencie tylko i o sobie mówisz. Że ty się będziesz czuła, że to jest problem, że ty nie chcesz zawracać głowy. A skąd ty tak naprawdę wiesz, że to jest zawracanie głowy? Pytałeś? Pytałaś? Dowiedziałaś się? Weszłaś w dialog? Wątpię. Więc tak naprawdę to ty wysyłasz pewien komunikat i on jest super istotny. Po pierwsze, wysyłasz tej osobie komunikat, nie będziesz miał szansy wykazać się wobec mnie czułością, troską, mądrością, bardzo dobrą radą, przyjaźnią, miłością. Wobec mnie tego nie będziesz miał w stanie i nie będziesz miał szansy wykazać. Przy mnie nie wyjdą na jaw takie twoje cudowne cechy. Po drugie, jest to tak naprawdę taki komunikat, ja ci nie ufam. Z przeróżnych przyczyn, oczywiście, że tak. Ty masz swoje przyczyny, zresztą o nich wszystkich mówiłam, one są super ważne. Ale naprawdę warte są przepracowania, dlatego że druga osoba widzi zamknięte drzwi. Czy ty stoisz za tymi drzwiami i mówisz, ojej, ale ja nie chcę jej robić problemu? Czy ty stoisz za tymi drzwiami i mówisz, spadaj? To nie ma znaczenia. Ona stoi i widzi tylko zamknięte drzwi. I sobie wyciąga wnioski, że aha, to tutaj nie ma. Okej, to tutaj nie ma wejścia. Poza tym, najczęściej to tak jest, że to ta toksyczna siła ci mówi, ja nie mogę prosić o żadną pomoc, ale w środku bardzo tej pomocy potrzebujesz. Tak na dobrą sprawę to jest to, czego ty potrzebujesz. Żeby się rozwijać, żeby się sobą naprawdę zaopiekować i żeby faktycznie stworzyć autentyczną siłę, a nie fasadę siły. Ta osoba druga może to widzieć i może mieć nawet chęci wyciągnięcia do ciebie dłoni. Tylko że tam są zamknięte drzwi. I z czym to ją zostawia? Z domysłami. Ona stoi za tymi drzwiami i się domyśla. I próbuje odgadnąć. Albo się o ciebie zamartwia, bo nie wie, co ty tam robisz za tymi drzwiami. A może tam płaczesz za tymi drzwiami. A może tam umierasz ze strachu, ze smutku. A ona stoi. Z dobrymi intencjami. Z całymi swoimi wartościami. I
Powiedz mi, gdzie tutaj jest nierobienie problemu? To jest autentyczne robienie problemu. Ta druga strona czuje się zagubiona, czuje niepokój przez to, że coś w tobie widzi. Widzi, że coś się zadziało, ale nie ma do tego dostępu. I to jest problem. To jest dla niej problem. To jest dla tej relacji problem. Więc odczaruj sobie myślenie, że nieproszenie kogoś o pomoc to jest wielka przysługa drugiej stronie. Nie. To jest niedźwiedzia przysługa. Taki dla ciebie, taki dla niej. I punkt numer 3. Detoks od wszechmocy. No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno się ściśle wiąże z całym tym tematem, czyli poczucie, że osoba silna to jest ktoś, kto kontroluje wszystko. Ktoś, kto ma wpływ na wszystko i kto wszystko może. Czyli po prostu jest to ktoś wszechmocny. Może też wszystko przewidzieć. No to też bardzo ważne. Bo jeżeli tylko nie przewidzi czegoś, to jest po prostu załamka. No i powinien też ciągle być w tej takiej czujności, gotowości, nie? Przewidywania. O jeden krok naprzód. No więc to jest wszechmoc. No, to jest wszechmoc, którą sobie przypisujesz i którą uznajesz, że to jest dopiero definicja siły. No to znowu chcę ci powiedzieć, że siła leży gdzie indziej. Ta siła, którą przed chwilą opisałam, to jest toksyczna wersja siły. Natomiast prawdziwa siła leży w rozróżnianiu tego, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu, gdzie co leży w zasięgu mojej kontroli, a gdzie nie. I starania w tym pierwszym, odpuszczania w tym drugim. Czyli na zasadzie krok naprzód tu, a tu krok w tył. I jesteśmy w pewnej równowadze dopiero wtedy. I wtedy znajdujemy siłę. W tej równowadze. Natomiast często jest tak, że wszystko chcemy kontrolować i tutaj już zaczynamy znowu siebie bardzo mocno usztywniać. Czyli znowu wracając do tego obrazka palemki, która się tak na wietrze gdzieś tam wygina, czyli ja się mogę wygiąć. Ten wiatr wieje. Ja nie mogę powstrzymać wiatru i jego mocy. Czasami się naprawdę mocno może zawiać, także prawie, że się położę już na ziemi. I to jest okej. To jest siła. To jest właśnie siła, że się czasami muszę położyć na ziemi i tak się wygnę. I przeczekam ten wiatr, że w ten sposób jest najbezpieczniej. Potem, bo każdy wiatr się kończy, każda burza przechodzi, potem wychodzi słońce, znowu wrócę do tej pozycji, w której jestem, ale znowu w bardzo elastyczny sposób, pozwalając sobie na wahnięcia, pozwalając sobie na to, że różnie może być i że każdy dzień może być inny. To jest siła. Czyli raz gaz, raz hamulec. Raz coś zmieniasz, się bardzo angażujesz, a raz odpuszczasz i akceptujesz. Dopiero będąc w tym takim wdech i wydech, wszystko w nas funkcjonuje w taki sposób trochę tak, trochę nie, trochę do przodu, trochę do tyłu. Wszystko w nas tak funkcjonuje od oddechu poprzez stawianie jakiegokolwiek kroku. Musisz napiąć mięśnie i rozluźnić, napiąć i rozluźnić. To jest twoja siła, tak daleko zajdziesz, a nie tylko i wyłącznie poprzez napięcie. Sam fakt, że tutaj jesteś, świadczy o twojej sile. Sam fakt wchodzenia na takie kanały jak ten, uczenia się z takich filmów jak ten, w ogóle to, że dopuszczasz to, tak, że dopuszczasz mój głos, żeby dotarł do twoich uszu i mój przekaz, żeby dotarł do twojego umysłu, świadczy o twojej sile. Świadczy o tym, że jesteś w stanie otwierać się, a nie zamykać, bo usztywnienie, kontrola to jest zamknięcie. To są te zamknięte drzwi. Poprzez obejrzenie tego filmu, jeżeli tutaj jesteś, koniecznie daj mi znać w komentarzu, napisz jeszcze jestem, to będę wiedziała, o co chodzi. To jest otwarcie się drzwi i to jest twoja siła, nie słabość. Tego ci bardzo, bardzo gratuluję. Jeżeli coś w tym filmie ci się przydało, daj mi łapkę w górę, to będę wiedziała, że tak właśnie się stało. Oczywiście możesz podzielić się w komentarzu, co o tym wszystkim sądzisz, jak ta siła
pracuje w tobie. Czy to jest raczej w tym kierunku właśnie takiego usztywniania, czy elastyczności? Możemy się od siebie uczyć, tak? Może byś dodała coś więcej do tych punktów, które pomagają obchodzić się z tym tematem siły w bardziej zdrowy sposób. Jasne, pisz, koniecznie pisz. Każde kliknięcie, napisanie komentarza, cokolwiek, co tutaj robisz, subskrypcja, to jest wielkie wsparcie tego kanału, podobnie tak jak i przez inne platformy, za co wielkie dzięki wszystkim osobom, które to robią. Bardzo, bardzo doceniam waszą obecność. Wiele ona tutaj wnosi. Do zobaczenia następnym razem.